Jest 4 kwietnia 2026 roku. Gdzieś daleko stąd 4 astronautów w kapsule Orion właśnie pędzi w stronę Księżyca. Media mówią o nowej erze, o programie Artemis, o przyszłości. Ale prawda jest znacznie bardziej fascynująca. Dziś zajrzymy pod poszycie Artemis II. Odkryjemy numery seryjne silników RS-25, które wcześniej serwisowały teleskop Hubble'a i sprawdzimy, dlaczego duchy anulowanego programu od kapsuły po wieżę ratunkową są dziś jedynym powodem, dla którego znów wracamy na Srebrny Glob. Zapraszam w podróż śladem kosmicznego recyklingu. Program Artemis nie jest jedynie odizolowanym projektem eksploracyjnym, lecz stanowi zwieńczenie dekad politycznych negocjacji, technicznych innowacji oraz ewolucji w podejściu do zarządzania misjami kosmicznymi. Jego geneza jest nierozerwalnie związana z wcześniejszymi inicjatywami NASA, w szczególności z programem Constellation, którego dziedzictwo sprzętowe i koncepcyjne stanowi fundament wcześniejszej amerykańskiej obecności w głębokiej przestrzeni. Fundamentem prawnym dla obecnych działań stała się ustawa o autoryzacji NASA z 2010 roku, która mimo anulowania programu Constellation nakazała rozwój ciężkiej rakiety nośnej oraz kapsuły załogowej zdolnej do transportu ludzi poza niską orbitę okołoziemską. W 2004 roku prezydent George Bush ogłosił wizję eksploracji kosmosu, która zmaterializowała się jako program Constellation. Zakładał on powrót na Księżyc do 2020 roku i późniejsze misje na Marsa przy użyciu rakiet Ares-1 i Ares-5 oraz lądownika Altair. Niestety, program ten borykał się z chronicznym niedofinansowaniem, co w 2009 roku potwierdził raport komisji Augustina, określając go mianem niewykonalnego w ramach ówczesnych budżetów. W 2010 roku administracja prezydenta Obamy oficjalnie zakończyła Constellation, jednak Kongres, pragnąc zachować potencjał przemysłowy i miejsca pracy, wymusił w ustawie z 2010 roku kontynuację prac nad statkiem Orion oraz nową rakietą Space Launch System, która stała się technologiczną reinkarnacją Aresa-5. To właśnie ten moment uznaje się za narodziny architektury, która ostatecznie umożliwiła powstanie programu Artemis. Po skończeniu programu Constellation w 2010 roku NASA otrzymała od Kongresu polecenie wykorzystania już poczynionych inwestycji. Efektem jest architektura Artemis, która w dużej mierze stanowi ewolucję systemów projektowanych dla rakiety Ares. A są to 5-segmentowe dopalacze SRB. To najważniejszy obok Oriona element sprzętowy Constellation. Promy kosmiczne używały dopalaczy 4-segmentowych. 5. segment został zaprojektowany specjalnie dla pierwszego stopnia rakiety Ares-1, aby zwiększyć udźwig dla cięższego Oriona. Dopalacze używane w misji Artemis II to dokładnie ta konfiguracja, którą testowano w ramach lotu prototypu Ares-1X w 2009 roku. Mobilna wyrzutnia ML-1 to wieża startowa, z której 1 kwietnia 2026 roku wystartowała misja Artemis II. Została pierwotnie zbudowana kosztem $234 milionów dla rakiety Ares-1. Ponieważ Ares-1 była rakietą dość cienką i jednosilnikową, NASA musiała przeprowadzić ogromną modernizację ML-1 dla SLS, m.in. powiększając otwór wylotowy, aby pomieścić rdzeń SLS i oba dopalacze. VIB Vehicle Assembly Building, główna hala montażowa, została zmodernizowana w 2009 roku pod kątem rakiet Ares. Zainstalowano tam wtedy systemy, które później stały się bazą dla 10 poziomów ruchomych platform roboczych w trakcie przygotowań do Artemis II. Launch Abort System. System ratunkowy Oriona to bezpośredni projekt z czasów Constellation. Wersja, która leci w Artemis II, przeszła testy certyfikacyjne jeszcze w 2010 roku, tuż przed oficjalnym zamknięciem programu. Kontrakt na budowę Oriona został przyznany Lockheed Martin w 2006 roku. Choć kapsuła przeszła liczne modernizacje, jej kształt aerodynamiczny i podstawowa konstrukcja kadłuba to projekt sprzed 2 dekad. A teraz najciekawsze. NASA po zakończeniu programu promów kosmicznych Space Shuttle w 2011 roku
pozostała z zapasem 16 sprawnych silników RS-25. Wszystkie te silniki to jednostki wielokrotnego użytku, które łącznie odbyły dziesiątki misji. Zostały one zmagazynowane w Stennis Space Center jako dziedzictwo, które miało napędzać nową superciężką rakietą SLS. Kiedy zaczęto składać pierwsze egzemplarze SLS, w tym ten dla misji Artemis I i II, okazało się, że potrzebne są nie tylko kompletne silniki, ale także specyficzne części zamienne i oprzyrządowanie, które trafiło do muzeów wraz z orbiterami Atlantis, Discovery, Endeavour. W Los Angeles, gdzie wystawiony był prom Endeavour, zostały zamontowane atrapy, ponieważ oryginalne komponenty lotne uznano za zbyt cenne, by marnowały się na wystawie. Nie każdy jednak silnik w muzeum jest atrapą, ale większość silników RS-25, które możesz zobaczyć na wystawach, to egzemplarze testowe, które nigdy nie leciały w kosmos, bądź silniki zmontowane z części, które nie przeszły certyfikacji lotnej. Trzeba pamiętać, że budowa nowego silnika RS-25 od zera to koszt rzędu $100 milionów. Silniki zery promów są jedynymi z najbardziej niezawodnych i najlepiej przebadanych konstrukcji w historii. Wykorzystanie muzealnych zapasów pozwoliło zaoszczędzić miliardy dolarów i lata testów. Zapas 16 używalnych silników wystarczy na misję Artemis I, II, III i IV. NASA podpisało już kontrakt z firmą Aerojet Rocketdyne na produkcję nowej serii silników RS-25. Będą one tańsze, budowane m.in. z wykorzystaniem druku 3D, ale już nie będą przeznaczone do odzysku. W ramach misji Artemis II poleciały 4 silniki. Pierwszy z nich to prawdziwy rekordzista. Brał udział w 15 misjach promów, w tym STS-134, czyli w ostatnim locie promu Endeavour. Drugi brał udział w 6 misjach, w tym w STS-133, czyli ostatnim locie programu Discovery. Trzeci to weteran 12 lotów, w tym STS-125, czyli ostatnia misja serwisowa do teleskopu Hubble'a. Ostatni, najmłodszy, brał udział w 3 misjach, w tym STS-135, czyli ostatnim locie w historii programu promów Atlantis. Niestety, wraz ze startem rakiety, tych 4 weteranów odda swoje życie, by otworzyć nam drogę do Księżyca. I choć to ostatni raz, gdy zagrzmią na Ziemi, ich dziedzictwo pozostanie w mojej pamięci wraz z tym filmikiem.